Cześć, witajcie w Nerd Management, w naszym 8. szorcie. Ja nazywam się Krzysztof Rakowski. A ja Paweł Rykowski. Dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć o ownershipie, ale nie o ownershipie takim, jakiego oczekujemy od każdego pracownika, tylko o ownershipie lidera, a mianowicie o języku, którym się posługujemy i tym, żeby brać odpowiedzialność za swoje słowa i za to, co się robi. Z czego to wynika? Pewnie znacie to z telewizji, czy słuchając polityków, ale również właśnie swoich szefów często, że nie mówią podjąłem decyzję albo proszę was o coś, tylko przeważnie ludzie mówią podjęto decyzję, albo zadecydowano, albo wdrożono, albo na przykład jest taki zwrot, którego bardzo nie znoszę, prośba o zgłoszenie się, kto jest chętny, żeby być tutaj, zająć się tym projektem. Albo prośba o decyzję. No i wtedy nie wiadomo, kto zadecydował, kto wdrożył rozwiązanie, kto zwalnia 100 pracowników. No nikt. Ktoś taki, jakiś niewiadomy byt, jakaś nieistniejąca, niezdefiniowana grupa osób. Kto prosi was o to, żebyście coś zrobili? No też nie wiadomo. Jest jakaś prośba, wisi gdzieś w powietrzu i jesteście proszeni o to, żeby się do niej zastosować. Więc tym pokazujecie, jeżeli tak mówicie, że no nie bierzecie odpowiedzialności za te decyzje czy za te prośby, tylko no przekazujecie je od kogoś po prostu. I moim zdaniem to nie jest dobre, bo no to pokazuje taki brak zdecydowania, ale brak odpowiedzialności. Dlatego ja zawsze staram się mówić, że to ja kogoś proszę, albo ja podjąłem jakąś decyzję, albo ja z kimś, no oczywiście zależy kto podjął taką decyzję, ale staram się bardzo dobrze wyjaśnić, kto jest za to odpowiedzialny, bo w przypadku liderów duża część pracy, którą wykonujemy, to są oczywiście jakieś zadania, które realizujemy, no ale też spora część to są decyzje, za które potem musimy wziąć odpowiedzialność. Paweł, co o tym myślisz? Ja myślę, że dokładnie tak jest i to jest taki przykład na to, że zwłaszcza w branży technicznej, kiedy jesteśmy w IT, to warto by było się też skupić na tym, jak się mówi, czyli na tej stronie takiej humanistycznej, no bo profesjonalnie to się nazywa nadużywanie strony biernej i zwalanie właśnie w tło odpowiedzialności. To się przydaje czasem, to się przydaje w sytuacjach, kiedy robimy na przykład event storming, o którym mówiliśmy w jednym z odcinków i tutaj was odeślemy do niego. Bo wtedy odcinamy się właśnie emocjonalnie od tych wszystkich zdarzeń i tego wszystkiego, co chcemy zobaczyć, co chcemy poukładać, ale w sytuacji, tak jak Krzychu mówisz, że komunikujemy nasze decyzje, prosimy o coś, no to jesteśmy my jako liderzy, tak samo to bym powiedział nawet jeszcze, to jest gorsze, najgorsze chyba bym powiedział, że to jest zrobiono to, zrobiono tamto. Nie, to my zrobiliśmy, zwłaszcza jako zespół, kiedy mamy się czym pochwalić, my to zrobiliśmy, ja to zrobiłem, to są nasze sukcesy, moje porażki, moje lekcje i zdecydowanie tego trzeba unikać, żeby nie zrzucać odpowiedzialności gdzieś tam w tło, czy właśnie nie budzić takiej konsternacji, że kurczę, no zrobiono, ale kto, co zrobiono, nie? Także zdecydowanie masz rację, zgadzam się w 100%. Zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy podkreślić zasługi czyjeś, to jest wręcz nieuczciwe wobec tej osoby czy tego zespołu powiedzieć, że coś zrobiono, wykonano, nie podkreślając tego, kto to faktycznie zrobił. Są pewne momenty, kiedy należy się odciąć od tej właśnie osobistej odpowiedzialności, o której wspomniałeś. Jedną z nich jest właśnie event storming, a drugą to jest chociażby postmortems, czyli element tak zwanej blameless culture, czyli takiej kultury, w której staramy się analizować porażki, analizować błędy, ale w oderwaniu od tego, kto jest za nie odpowiedzialny, bo celem nie jest napiętnowanie winnego, tylko celem jest nauczenie się i zmiana, usprawnienie czegoś. Więc są takie momenty, kiedy faktycznie tej odpowiedzialności nie należy podkreślać, no ale to są takie konkretne miejsca. Tutaj dodam jeszcze, jeżeli chodzi o język lidera, fajnie Paweł powiedziałeś o taką humanistyczną stronę, że warto w ogóle uważać, jakiego języka się stosuje, no bo ludzie to często
to potem kopiują. I jedną z takich rzeczy, których ja nie lubię, może kiedyś zrobimy oddzielny odcinek na ten temat, są wszelkiego rodzaju amerykanizmy i takie kopiowanie, takie korpozwroty, których nawet nie będę tutaj powtarzał. Też warto po prostu mieć pod kontrolą, uważać to, w jaki sposób się mówi, żeby nie niszczyć tego języka. Mamy język polski, który jest bardzo, bardzo bogaty, ma wiele różnych określeń, więc warto je stosować. Zdecydowanie. Także podsumowując, zwróćcie uwagę na to, jak mówicie, no bo to jest bardzo ważne. Wtedy, kiedy wy coś zrobiliście, to używajcie zwrotów poprawnych, że to jest wasze osiągnięcie, wy to zrobiliście, wy o to prosicie, a kiedy chcecie się realnie i świadomie odciąć, właśnie w sytuacji czy event stormingu, czy w sytuacji, kiedy chcecie wyciągnąć wnioski z jakiegoś problemu, jakiejś lekcji, no to wtedy tak, ale stosujcie to świadomie. Tak, to jest bardzo dobre podsumowanie. Dziękujemy Wam za wysłuchanie naszego shorta i do zobaczenia za tydzień we wtorek. Cześć! Cześć!